Jest umowa gazowa Polska-Ukraina i zwycięstwo nad konkurencją. Europa nie chce już walczyć z paliwami kopalnymi. Rozmowy pokojowe w Genewie toczą się z akompaniamentem dronów uderzających w sercu Rosji. Jest 24 listopada 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Rozmowy o pokoju na Ukrainie i aktywach Kremla z akompaniamentem dronopadu w sercu Rosji. Ukraina rozmawiała z USA i Europą o propozycji pokojowej. Europejczycy chcą odbudowy finansowanej z zamrożonych aktywów Kremla. Rozmowom towarzyszył akompaniament wzmocnionego dronopadu w sercu Rosji. Europa odpowiedziała na plan pokojowy dla Ukrainy przedstawiony po rozmowach USA-Rosja. Plan europejski składa się z 24 punktów w porównaniu do 28 punktów proponowanych przez Amerykanów. The Telegraph donosi, że europejska wersja planu pokojowego zakłada rozpoczęcie negocjacji o wymianie terytoriów od obecnej linii frontu zamiast oddania Krymu i Donbasu na rzecz Rosji. Ta wersja została przedstawiona przez przywódców Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii podczas rozmów pokojowych w Genewie z 23 listopada. Europejczycy proponują także, aby zamrożone aktywa rosyjskie w Europie finansowały odbudowę Ukrainy po wojnie i wykreślają fragment o przekazaniu 50% przychodów z tego tytułu na rzecz USA. Koncesja Europy to zgoda na postulat Amerykanów z ich planu, czyli powrót Rosji do G8 i stopniowe znoszenie sankcji w razie zawarcia pokoju. W zamian Europejczycy proponują oddanie Ukrainie okupowanej zaporowskiej elektrowni jądrowej, czyli największej tego typu na kontynencie. Ukraina ma także mieć możliwość wstąpienia do Unii Europejskiej oraz otrzymać od USA gwarancje analogiczne do tych znanych z Paktu Północnoatlantyckiego. Administracja USA sugerowała wcześniej, że termin rozstrzygnięcia w sprawie jej propozycji pokojowej to 27 listopada, ale sekretarz stanu Marco Rubio przyznał po rozmowach w Genewie, że można go przesunąć, cytuję, o kilka dni. Wspólne stanowisko USA i Ukrainy po rozmowach pokojowych z 23 listopada głosi, że rozmowy były konstruktywne, pełne skupienia i szacunku, podkreślające wspólne zaangażowanie na rzecz trwałego i sprawiedliwego pokoju. Ostateczne decyzje w tych ramach zostaną podjęte przez prezydentów Ukrainy i USA. Obie strony ponownie podkreśliły swą gotowość do dalszej współpracy na rzecz pokoju, zapewniającego bezpieczeństwo, stabilność oraz odbudowę Ukrainy. Czytamy w stanowisku z rozmów w Genewie. Według delegacji ukraińskiej ta wersja porozumienia również nie jest ostateczna, choć zdaniem Rustema Umerowa, sekretarza Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej Ukrainy, cytuję, już teraz bierze pod uwagę ukraińskie priorytety. Według doniesień Bloomberga pierwotna wersja planu pokojowego była omawiana przez USA z Rosją za pośrednictwem wiceprezydenta J.D. Vance oraz specjalnego przedstawiciela Steve'a Witkoffa, o czym prezydent Donald Trump i sekretarz stanu Marco Rubio mieli dowiedzieć się z opóźnieniem. Sekretarz Rubio zaprzecza rewelacjom mediów, jakoby plan przedstawiony przez USA był stworzony przez Rosjan. Propozycja pokojowa była autorstwa USA, pisze. Zawiera silne ramy do trwających negocjacji. Opiera się na wkładzie strony rosyjskiej, ale także bazuje na wcześniejszym i obecnym wkładzie Ukrainy, zapewnił sekretarz. Rozmowy pokojowe w Genewie odbyły się przy akompaniamencie dalszej wymiany ciosów między Rosją a Ukrainą. W nocy z 22 na 23 listopada doszło do uderzenia ukraińskiego na elektrociepłownię Szatura. Ta elektrociepłownia znajduje się około 120 km od Moskwy i zapewnia 1500 MW mocy. Nie jest jasne, czy do ataku posłużyły drony czy pociski ukraińskie. Co istotne, Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził w zeszłym tygodniu, że do ataków na cele militarne w Rosji wykorzystuje już także pociski ATACMS ze Stanów Zjednoczonych. Takie ataki były w przeszłości wykluczane przez administrację USA jako zbyt daleko idąca eskalacja. Jednakże od dłuższego czasu Ukraińcy korzystają ze wsparcia wywiadowczego Ameryki, pozwalającego skuteczniej atakować cele w głębi Rosji. Wzmocnienie uderzeń dronopadu Ukrainy z pomocą pocisków rodzimej i zagranicznej produkcji jest widoczne po poszerzonym spektrum ataków, które dotykają teraz przykładowo elektrociepłowni, jak Szatura. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Jest umowa gazowa Polska-Ukraina. Orlen podpisał 21 listopada kontrakt gazowy z ukraińskim Naftogazem na dostawy 300 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego z USA w pierwszym kwartale 2026 roku. Polacy wygrali z konkurencją z Grecji, która także miała list intencyjny w tej sprawie.
Rząd przyjął ustawę sieciową, Stały Komitet Rady Ministrów przyjął ustawę UC84, która zawiera m.in. uproszczenie przyznawania warunków przyłączeń, cable pooling, a także wyższe opłaty za przyłączenie instalacji powyżej 100 MW. To pierwsza z ustaw tzw. pakietu antyblackoutovego przygotowanego we współpracy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi. CBAM w Polsce. Sejm przyjął w listopadzie ustawę o wdrożeniu mechanizmu dostosowania emisji CO2 na granicach Unii, czyli CBAM. Mechanizm ten ma wejść w życie w 2026 roku i nakładać cła na produkty powstające przy emisji CO2 poza granicami Europy. Sposób na ich uniknięcie to wdrożenie polityki klimatycznej w krajach trzecich. Aktualizacja do końca roku. Ministerstwo Energii odpowiedziało na interpelację poselską w sprawie polityki energetycznej. Zakłada, że priorytetem jest aktualizacja Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu do końca roku, a potem prace nad aktualizacją polityki energetycznej Polski do 2040 roku, zwanej strategią energetyczną. Apka na sabotaż. Rząd przygotowuje aplikację pozwalającą obywatelom zgłaszać podejrzane zdarzenia w okolicy infrastruktury krytycznej. Za projekt jest odpowiedzialne Ministerstwo Obrony Narodowej. To jedna z odpowiedzi na rosnące zagrożenie sabotażem ze wschodu. Teraz wieści z Europy. Tajemnicze balony. Lotnisko w Wilnie musiało zostać zamknięte wieczorem 23 listopada przez pojawienie się balonów nadlatujących z Białorusi. To kolejny incydent tego typu zagrażający infrastrukturze krytycznej w Unii Europejskiej i NATO. Trump o ropie z Rosji. Prezydent USA Donald Trump ocenił, że przywódcy Ukrainy, cytuję, nie wyrazili żadnej wdzięczności za wysiłki Ameryki, a Europa nadal kupuje ropę z Rosji. Napisał to w mediach społecznościowych w kontekście rozmów pokojowych w Genewie. Unia zakłada w programie REPowerEU, że ostatni klienci Kremla przedstawią plan rozstania z ropą Rosji. Europa inwestuje w Afryce. Unia Europejska zapowiedziała przy okazji szczytu G20 w Johannesburgu, że zainwestuje 7 miliardów euro w rozwój odnawialnych źródeł energii na tym kontynencie. Ma w ten sposób wesprzeć walkę z luką energetyczną i globalną politykę klimatyczną. Europa zebrała już 15,5 miliarda euro inwestycji na ten cel w Afryce. Zwrot klimatyczny? Nie walczymy z paliwami kopalnymi, ale z emisjami z paliw kopalnych, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na szczycie G20 w Republice Południowej Afryki. To odpowiedź na impas w sprawie mapy drogowej o odejściu od paliw kopalnych na szczycie klimatycznym COP30. Jeszcze wieści ze świata. Cios w marże. Według obliczeń Reutersa dostawy rosyjskiej mieszanki Urals w grudniu są oferowane z przeceną sięgającą $5–6 względem europejskiej Brent. To 3 razy większa różnica niż w sierpniu. Powód to sankcje USA wobec Rosnieftu i Łukoila obowiązujące od 21 listopada. Japoński renesans jądrowy. Prowincja Niigata zatwierdziła wznowienie pracy elektrowni Kashiwazaki Kariwa w Japonii. To jeden z największych obiektów tego typu na świecie. Ostateczna decyzja należy do samorządu i może zapaść w grudniu. 2 największe reaktory obiektu o łącznej mocy 2710 MW mogą poprawić bilans energetyczny o 2%. Wodór zamrożony. Amerykański ExxonMobil zamroził projekt niebieskiego wodoru w Baytown w Teksasie ze względu na małe zainteresowanie klientów. Spowolnienie gospodarcze i niepewność w Europie uniemożliwiły zgromadzenie kontraktów na odbiór paliwa. Projekt może zostać wznowiony, gdy pojawi się zainteresowanie rynku. Klęska klimatyczna. Szczyt klimatyczny COP30 może zakończyć się fiaskiem ze względu na opór Arabii Saudyjskiej, największego eksportera ropy naftowej, której znaczenie w gospodarce jest zagrożone transformacją energetyczną. Więcej na stronie podcastu Energy Drink. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejny Energy Drink już jutro. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.